ale dzisiaj sypnęło białym, natura sypnęła białym. Pięknie, ale trochę zimno. Dobrze, że Petrolhead trochę przytył, ale w sumie na potrzeby odcinków kręconych właśnie taką porą jest mi po prostu cieplej, moja masa, mój kapitał. No ale właśnie, jeśli chodzi o samochód, czy jest to zimny drań? Komfortowe kombi z segmentu E z jednej strony nie jest to BMW, także nie jest to taki wulgarny samochód, ale z drugiej, jeśli mamy tutaj z tyłu takie oznaczenie i nie jest to żaden fake, no to przecież każdy petrolhead wie, że jeśli chodzi o Mercedesa i oznaczenie 500, to nie są przelewki. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska oraz sypnęło białym, ale postaramy się skoczyć na próbę autostradową i zbadać VMAX. Mercedes E500 S211 rocznik 2004. Klasycznie jak na Mercedesa automat oraz tylny napęd. Osoby, które nie są aż tak wdrążone w Mercedesy, mogą się zdziwić, czemu to nie jest W211, a S211. Proszę bardzo, E-klasa z plecaczkiem. Nie jest to po prostu sedan, kombi mają oznaczenie S, ale ten Mieczysław fajnie się prezentuje, jak jest tak wypucowany. Czarny na tle właśnie śniegu w takiej aurze, no mega. Pogoda taka, jakbym miał tutaj wam Audi Quattro za chwilę przedstawiać, chociaż Mercedesa z Formatikiem, ale nie. Taka szybka prezentacja. Co sądzicie o Mercedesie 211, o tej generacji w ogóle, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny? Myślę, że ta generacja starzeje się bardzo ładnie. Jest to ogólnie ładniejszy samochód niż 210 moim zdaniem. Chociaż 210 wydaje mi się, że jest troszkę bardziej obszerna, ale jeśli chodzi o design, o kształty, no wiadomo, widać, że ten samochód ma kilka lat na karku. W zasadzie ten egzemplarz no, ma już 19. Ale wygląda bardzo klasycznie, no jeszcze 500. W zasadzie 500 w 211 jest taka, można powiedzieć, bardziej dostępna. Chodzi mi o to, że w 210 w ogóle wersji 500 nie było, ale jeśli chodzi o 124, no to tam po prostu mieliśmy do czynienia z zupełnie innym samochodem. Zawieszenie, buda i tak dalej. A tutaj, no to już po prostu buda była przystosowana od początku pod silniki z V8. Ten egzemplarz skonfigurowany jest raczej tak na bezpiecznie, przynajmniej jeśli chodzi o takie wizualne doznania. Nie ma tutaj po prostu pakietu AMG, koła też 17-calowe felgi, rozmiar opon, ale tutaj panowie przyjechali z Enei, rozróbę robią, jak cholera, siarą włączył. No dobra, może za chwilę przestanie wyć. 235/45 oponki. Widzicie, taka pogoda, więc dzisiaj chyba raczej do setki tego samochodu sprawdzać nie będziemy. Mercedes, no to tutaj musi trochę osiekać chromem, listwy, grill. No to wszystko jest po prostu klasem. Wiemy, jak wygląda 211, ksenonik. Wszystkie tutaj wloty z przodu są prawdziwe. Co ciekawe, kierunkowskazy w lusterkach są LEDowe. Lampy z tyłu również. Nie jestem pewny, czy akurat wszystkie elementy oświetlenia są LEDowe. Na przykład kierunkowskazy chyba są na żaróweczkę. Ale są tutaj LEDy. Patrzcie, 19 lat maszyna i takie rzeczy. No to oznaczenie naprawdę tutaj dumnie wygląda. Taki kurczę, taki Mercedesik. E-klasa na niezbyt dużej feldze w kombi. Zajrzyjmy szybko do bagażnika. Zawsze były u mnie W211, a chyba S211 nie było jeszcze. Proszę, bagażnik. Pięknie jest on wykonany tutaj. Te wszystkie materiały i tak dalej. Proszę bardzo, tutaj mamy taki schoweczek. Jakościowo jest to bardzo dobry samochód. Tutaj proszę, mamy jeszcze otwieraną całą podłogę. No co, ogólnie kawał bagażnika. Pod spodem, a nawet jest tutaj dociąganie, pod spodem, po prostu pod tym dnem znajdziemy tutaj butlę z LPG, ponieważ jest tutaj instalacja gazowa. Tak jest, E500 z instalacją gazową. Niektórzy mogą powiedzieć, że przecież to, jak tak można? Przecież to profanacja. Ale oczywiście takie gadanie jest tylko pitoleniem. Wystarczy wziąć kalkulator do ręki. Każdy z nas potrafi obsługiwać kalkulator, mam nadzieję. No i jazda takim samochodem jest korzystna. Ej, no ja wolę E500 z LPG jeździć niż na przykład 1.9 TDI. Chłopie, zupełnie inna jazda, zupełnie inny dźwięk silnika.
I ogólnie ten silnik tutaj jest mega solidny, ale to za chwilkę o silniku sobie pogadamy. Najpierw zajrzymy do środka. No bardzo ładnie. Ale to wszystko tak chodzi, jeszcze nie jest takie wyświechtane, niczym jakaś, no wiecie, panna lekkich obyczajów. Tutaj mięciutko, tu skóra, tu w ogóle jaka poduchy, tutaj są, wszystko jest miękkie. Tutaj też tapicereczka. Pięknie wykonane są te 211. Tutaj widzę nawet Carlsona, mamy te rygielki. Do środka tutaj pchał się nie będę. No w takim niecnym rozkroku po prostu bym musiał usiąść, by się zmieścić sam za sobą. Wiadomo, w nowszych generacjach E-klasy jest miejsca trochę więcej. No, po prostu auta robią się coraz większe. Proszę, czarny z zewnątrz, czarny w środku wozik, podłokietnik, klimatyzacja, cyk, 4-strefowa, automatyczna. Zamykamy, przejdziemy do przodu. Kurczę, jeszcze śnieg zaczyna padać. O, okno dachowe i z przodu. No pięknie. Mercedes. Kurczę, zapomniałem o tym wstępie tiktokowym. Że tam wiecie, co ta baba pazurami po grillu i po znaczku smyra. Dekorki, drewno, to jest też z prawdziwego drewna. Fornir, tak to chyba się powinno poprawnie nazywać. Tutaj wszędzie jest miękko. Też tutaj jest tapicerka. Proszę, audio Harman Kardon. Taka listwa ze szczotkowanego aluminium. Nawet jest to prawdziwe aluminium, powiem wam. Nie, no naprawdę, tutaj nie ma co narzekać na materiały i jakość. Ogólnie jest bardzo dobrze. Dobrze to wszystko się prezentuje. Tak jak mówiłem, widać, że nie jest to jakiś nowy samochód, że jest to ewidentnie auto, czy nazwać to z poprzedniej epoki? Chyba tak, jeśli spojrzeć na to, jak dzisiaj mamy ekrany, dotyk, jakieś przyciski haptyczne, no tutaj jest taka ostra klasyka. Fotel, proszę, w 211 jeszcze jest prawdziwa skóra. Odsłonimy. 320 000 kilometrów. Dobra, wejdziemy sobie szybko i może odpalimy. O, minus 3,5 stopnia. Da mu się tutaj radyjko wyłączyć. Odpalamy. No. 319 999 km, także za chwilkę będzie 320 000. I co, perspektywa z oczu kierowcy. Tak szybciuteńko po wnętrzu się rozejrzymy. Proszę. Wszystko jest ok, nie ma tutaj jakichś takich małych szyb, żeby tutaj było groźniej w środku. Nie, jest właśnie tak klasycznie. Takie stonowane 250 km na godzinę, bo tyle ma ten samochód wpisane. Kierownica, no tutaj mamy akurat emblemat Carlsona, ale w zasadzie oprócz rygielków nie wiem, co tutaj może być jeszcze carlsonowskie. Kierownica jak w przedlifcie po prostu były, później były z takimi tutaj kuleczkami, też czteroramienne, taka okrąglejsze. Tutaj takie ala przeszytko, drewno. No, to już nie jest takie wcale oczywiste we klasie. Panie drogi, awangarda. Drewna jest tutaj pełno wszędzie. I tutaj taka chromowana wstaweczka. Fotele są półelektryczne. W zasadzie całe prawie są elektrycznie regulowane, tylko do przodu, do tyłu. Jest tutaj taka, takie do pociągnięcia. O, tutaj jeszcze jest schoweczek pod spodem. O, widzicie? O. Tutaj chyba też nie jestem pewien, czy w wcześniejszym roczniku troszeczkę inaczej ten nawiew jakby tutaj wyglądał. Czy w ogóle to jest nawiew? Chyba jest nawiew. Mi się wydaje, że tutaj było takie regulowane on-off. AC off sobie zrobimy. Nie jest nam dzisiaj klimatyzacja potrzebna. Osiągi są potrzebne. I proszę, komandzik, system multimedialny. To już taki nowocześniejszy niż w W220 z tego roku. Chociaż 2004 rok, nie, to Polift był, to było to samo. Map. Dobra, nie będziemy tutaj patrzeć. No normalny taki starszy system multimedialny. O, serwis, system, proszę. Mercedesik 211, CLS. Tak jest, bo CLS to praktycznie 211 w innej obudowie. I tutaj cyk, zmieniarka płyt CD albo schowek, zależy. Zmieniareczkę mamy, ale jest to napasiona wersja skubane. Wszystko to działa elegancko, proszę. Grzane fotele. Nawet można to w ogóle sobie otworzyć i przycisnąć te przyciski. Wszystko to działa. Fajne w ogóle to jest miejsce. Tutaj proszę. Co mamy? Kieptacka. Czy tam kieptacka? Schoweczek taki po prostu. Airmatic, zawieszenie pneumatyczne. Tutaj regulujemy sobie sztywność zawieszenia. Tutaj auto możemy sobie podnieść. Skrzynia biegów też. Tutaj jest to pierwszy chyba Mercedes, w którym zastosowano skrzynię 7 G-Tronic. Jest to 7-stopniowa skrzynia. Lewarek jest tutaj normalny.
taki analogowy, można powiedzieć. I tutaj tryby jazdy, no to tak, tutaj zwróćcie uwagę przy przebiegu. C to jest komfort i auto nam wtedy rusza z dwójki. To jest taki odpowiednik trybu Winter, który był wcześniej. A to jest tutaj dograne, to jest Agility czy coś takiego, taki inny tryb, w którym, jak się dowiedziałem, ogólnie ta skrzynia zapamiętuje styl jazdy kierowcy. W tym trybie nie zapamiętuje stylu jazdy i po prostu auto chyba jest najbardziej dynamiczne podobno. I kolejno tryb M, czyli manualny, no tutaj w boki można sobie pykać biegami. I tryb S, czyli standard. No, jedni powiedzą, że sport, inni, że standard. Możecie się kłócić w komentarzu o to. Zasięgi mi wtedy robicie. I tutaj, proszę, jakbyśmy coś włożyli, jakąś kartę i nie mogli jej wyjąć, to tutaj się od dołu jest specjalnie otwór, żeby sobie to pomóc. Taki schoweczek. Tu kolejny schowek. Wszystko jest tutaj fajnie wykonane. Tutaj jest taka półeczka nawet. O, tutaj chyba na drobne. Z takich ciekawostek w 211, no to gdy mamy tutaj na D na przykład, o, jedziemy i wciśniemy mocno pedał hamulca, no to jest też SBC Hold, SPCH właściwie. Wiecie, na światłach sobie stoimy, no to nie musimy trzymać nogi na hamulcu non stop, tylko raz sobie pykniemy mocniej, jest SBC Hold. Jeśli chodzi o rocznik 2004, to tutaj jeszcze jest pompa SBC, ale są specjaliści, jeśli tutaj by ta pompa padła, są specjaliści, którzy potrafią się tym zająć w jakichś normalniejszych pieniądzach. W 2006 roku podobno, gdzieś mniej więcej, ja miałem CLS-a z 2006 roku, to już nie było pompy SBC i tutaj po prostu Hold pisało. No możecie poznać po tym na przykład, czy jest tutaj SBC, czy nie. I w 211 jeszcze tutaj, jak ten daszek sobie, o, tak zrobimy, odczepimy, no to możemy go, o, wyciągnąć, ale w tym egzemplarzu chyba nigdy to nie było robione, także rozdziewiczam ten samochód. O, można sobie go tak wydłużyć i cyk. Założę się, że wielu z Was, mając nawet 211, przez kilka lat mogło o tym nie wiedzieć. I dobra, podłokietnik miękki. Tutaj, proszę. Tak można go otworzyć i tu za to. O, proszę bardzo. 60-30 i chyba to jest nawet. Bo już działa, wszystko jest ok. Ona to w ogóle była takim, nie wiem, takim TDI-kiem, jeśli chodzi o zasięg. Takim, można powiedzieć, Passatem B4 1.9 TDI AFN, który miał olbrzymi bak paliwa i dzięki temu miał bardzo duży zasięg. Ten telefon potrafi trzymać baterię w nim jakoś 7 dni, pamiętam. Okej, gasimy i zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Ale dzisiaj fajny, sentymentalny odcinek. Tutaj pstryczek, elektryczek. Powiem Wam, że do M113 z LPG też podchodzę z pewnym takim sentymentem, bo taki właśnie mamy tutaj silnik M113. Proszę bardzo, proszę bardzo. Jest to po prostu coś pięknego. Chyba najlepsza V8 od Mercedesa. Mam sentyment, ponieważ kiedyś miałem dwa Mercedesy właśnie z M113 pod maską. S430L też był z LPG i E55 AMG W210 też był z LPG. Do cholery, strasznie zadowolony byłem z tych samochodów. W ogóle dla mnie M113, ten silnik w połączeniu z LPG, no to jest coś pięknego. Ale ogólnie M113 możemy spotkać w kilku odmianach. Od 4,3 litra poprzez 5 litrów, 5,4 litra, 5,4 litra z kompresorem. Tu mamy równe 5 litrów. 5.0 V8, 306 koni mechanicznych, 460 Nm, także jest czym jechać. Przyspieszenie do pierwszej setki. Patrzcie, jaka tutaj jest różnica, bo jeśli chodzi o sedana, o W211, to 5,9 sekundy, ale sedan jest lżejszy, gdzieś o 130 kg. Jeśli mamy kombiaka, no to 1865 kg jakoś maszyna waży, no to mamy 6,5 sekundy wpisane i prędkość maksymalna deklarowane 250 km na godzinę. Zużycie paliwa, deklaracja producenta od 8,4 litra na krajówkach po 17 litrów w mieście i myślę, że jesteśmy w stanie zmieścić się w takich wartościach, jeśli nawet będziemy jechać tak na gaziutku sobie 140-130 km na godzinę, no to nam powinien łyknąć, nie wiem, 13 litrów gazu wtedy, ale mówię Wam, bardzo dobry silnik. Dwie świece na cylinder, no to tutaj plecak świec, jak trzeba wymienić świecę, czasami trzeba wymieniać świecę.
Co, rozrząd na łańcuchu też nie jest on jakiś problematyczny. W ogóle ten silnik nie jest zbytnio problematyczny. Takie 320 000 kilometrów dla M113 to dla niej po prostu kazik. Dobra, ja się ładuję do środka, no i przenieśmy się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Zobaczymy, jaka tam będzie pogoda. Ale, no tyle drewna. Jeszcze w tym sweterku wyglądam, jakbym za chwilę miał dla was zagrać coś na pianinie. A jak się okazuje, Petrolhead troszkę umie grać na pianinie. Mógłby to zrobić. To co, palimy bestię i przy tym taki króciutki soundcheck. No, jak wam się podoba? Proszę bardzo. Prawie w środku to prawie nic nie słychać. No. Gaziutek wyłączamy. Ja tankuję. To ja decyduję, na jakim paliwie ma tutaj być próba autostradowa. No, musimy poczekać tutaj. Busik niech se wyjedzie. Będzie to przyjemna próba autostradowa ogólnie. Fajnie się takim Mercedesem jedzie. Bardzo jest miękkie zawieszenie, naturalnie. Jak mamy Airmatic jeszcze ustawiony na miękko, zobaczymy, czy będziemy jechać tak, czy sobie troszkę usztywnimy. Jeszcze zresetuję to zużycie paliwa. Próbowałem do 100 km zmierzyć ten samochód, ale mielonka 7,71 sekundy osiągnąłem, ale niestety jest po prostu mielenie. No, 211 po lifcie jakaś, widzę, też na próbę się tam szykuje. Ciekawe, w parze moglibyśmy polecieć. Ok, wjeżdżamy na autostradę. Zobaczcie, mogę dzisiaj trochę podkasływać, ponieważ trochę się przyziębiłem, ale spokojniutko. Jeszcze poprawka kamerki. Co, tutaj depniemy sobie tak chociaż chwilkę? Ale to jest gracja. Jakby w Wikipedii było hasło gracja, może i jest. To filmik z tej próby autostradowej powinien być tam załączony, myślę. Co to jest gracja? Ktoś sobie włącza próbę autostradową i to depnięcie takie, to właśnie przepięcie biegów. Cool. Dobra, za chwilę kontrolę, rękaw. Zobaczymy, czy będziemy mieli kontrolę, czy nie. Wiatr, no mogę wam tutaj jeszcze pokazać. Tak troszeczkę w plecy, trochę z boku, raczej bardziej z boku. Odkładam kamerę. No ciekawe, czy nas zatrzymają. Wprawdzie, tak jak mówiłem na początku filmu, nie jest to BMW, także nie powinno być takiego przypału. No ale zobaczymy. Ja mam nadzieję, nie wyglądam jakoś tam przypałowo. Nie, w takim sweterku, muszę takie sweterki ubierać, jak BMW jeżdżę, proszę bardzo. No, a jak jeszcze bym miał okulary i siwą brodę, to już w ogóle 100% bym wyglądał 100% zaufania. No i dobra, ciśniemy. Niemiecka strona, odcinek bez ograniczeń prędkości. Ale nie, no. Nie da rady. Nie no, ruch jest trochę, ale dobrze, nawierzchnia jest prawie sucha. Tutaj myślę, że zbadamy sobie prędkości obrotowe chyba. Proszę bardzo. Minus, no to 6 bieg i 7, no to D jest po prostu. Dobra, dajmy na to od 100 km na godzinę. No, jak na 19-letni samochód, bardzo niskie prędkości obrotowe. No to mamy 1562. Teraz do 120. Boże, ale to będzie wykwintne 250 km na godzinę. Boże, jakby rosół jeść w garniturze na weselu gdzieś. Klasa. 1927. Ale trzeba się tutaj dokładnie przypatrzeć zawsze. I 140. No i dzisiaj chyba wszystkich tu pociśniemy tym Mercedesem. No 500, Mercedes 500. No to takie 2000
202. Średnie zużycie paliwa 15,5 litra, ale Mercedes nie ma aż tak szybkiego odświeżania na komputerze pokładowym, jeśli chodzi o zużytko. Spokojnie. W sumie raz jedziemy szybciej, raz wolniej. Wiecie jak jest, to wam będę tłumaczył. Dobra. Szybki rzut oka na pstryczek elektryczek. Tutaj odpuściłem trochę, bez kickdowna. Tutaj nie, żeby bus mi nie wyjechał. Ciężarówki się nie chciały wyprzedzać. No trzeba rozważnie, spokojnie. No i dobra, i tutaj dobra. I znowu widzę na horyzoncie wyprzedzanie. Kurczę, chyba w drugą stronę będziemy musieli sobie tutaj wszystko zmierzyć, zbadać i zweryfikować. Po zawrotce będziemy deptać. Póki co zjedziemy sobie na Schmüln. Ausfahrt. Zrobimy próbę głosu. Jeśli chodzi o prowadzenie, nawet szczerze mówiąc, nie chce mi się tego sprawdzać tutaj. Ten samochód jest po prostu do takiego komfortowego przemieszczania się stworzony. Taki przyjemniaczek. Wiecie, to nie jest jakiś zimny drań. Nie jest to zimny drań. To jest taki przyjazny, nasz kolega, po prostu bardzo w porządku, który jednak jak się wkurzy, to potrafi komuś po prostu sprzedać taką śliwę pod okiem. No i dobra, soundcheck zrobimy. Zredukujemy na 2. O, 2 i deptamy. No, elegancko, ładnie się odzywa normalnie. Ten wydech w ogóle jakby tutaj, że tak to ujmę, odblokować, coś tam obciąć, coś może, jakąś przepustniczkę, ale by on tutaj się darł. Strasznie, strasznie. Dobra, co z boksika tutaj będę rysował. No i tutaj już będę musiał się postarać. No nie wiem, czy tutaj będziemy cisnąć do oporu. Nie będziemy mierzyć 100-200, no bo będzie tutaj zaraz pod górę. Znacznie pod górę. Do Mercedesa też nie pasuje kickdown. Tutaj nawet ten samochód ogólnie idzie. Ale ja bym to uznał, osiągi bym uznał tutaj za sprawę drugorzędną. Po prostu w tym aucie liczy się to, że jest to komfortowe przemieszczanie się, takie godne. No, jakie tam wyjdą osiągi, to po prostu wyjdą. Tak jakby to był troszkę efekt uboczny. No widzicie. Dobra, co? Redukujemy i powoli będziemy się tutaj napędzać. Jeszcze odpuszczę, bo nie wiem co jest za górką. Dobra. Godzida. No nie. Cholera jasna, no i wyprzedzanie akurat w takim momencie. Może szybkie to będzie wyprzedzanie? Szybkie w miarę. No to już też lekko pod wiatr będziemy mieli. Znowu muszę odpuścić. No kurcze pieczone. No. 210 i jeszcze kickdown. O, tutaj pod górę jest. Teraz pod wiatr jedziemy. No, bujamy się, bujamy.
Jakieś wyprzedzania tutaj będą. 249 praktycznie na równym, ale trochę pod wiatr. No i też przecież tutaj mamy jeszcze instalację gazową. Pełny bak paliwa, pełny zbiornik gazu. Dobra, ciśniemy. Na początku będzie troszkę z górki, a później pod górkę. No nie, i wyprzedzanie jakieś. Dobra, damy radę raczej. No, 18,9 sekundy. Minus 0,5, ale pod wiatr. Nie, no już tutaj czaiłem się jeszcze na jakiś kawałek chociaż prostej, żeby tak bujnąć się te równe 250 według GPS-u. Ale no niestety, jest trochę ruch, mimo wszystko i tak fajnie, że pogoda dzisiaj spoko bardzo. W każdym razie 18,88, 100-200, minus 0,5%, ale pod wiatr. Autem jechaliśmy no z pełnym bakiem paliwa i LPG, sama instalacja LPG przecież tutaj waży. Mam nadzieję, że ten samochód, prezentacja oraz wycieczka za granicę Wam się niesamowicie, ten cały pakiet podobał. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym materiale, kolejnym filmie. Na razie trzymajcie się.